Z doświadczeń naszej poradni oraz preferencji pacjentów najczęstszą metodą podaży diety i płynów jest metoda bolusowa, zwana metodą strzykawkową. Jest to najbardziej zbliżona do fizjologicznej metoda podaży, która uwzględnia najczęstsze pory posiłków, jakim jest śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Dlatego zazwyczaj lekarz zleci rozłożenie ustalonej dawki dobowej diety na 4 do 6 części i podaż diety w odstępach około 2-3 godzinnych. Taka metoda zwana jest metodą przerywaną i polega na porach karmienia i porach przerwy w karmieniu. Dobowa ilość diety oraz płynów czy ilość pojedynczej porcji jest ustalana indywidualnie przez lekarza. U pacjentów dorosłych zazwyczaj jednorazowa porcja diety wynosi między 200 a 400 ml, którą należy podawać powoli przez około 10-15 minut. U dzieci ilość porcji żywieniowych i częstotliwość karmienia są w dużej mierze zależne od wieku. W przypadku pacjentów wymagających podaży diety i płynów w sposób ciągły, lekarz zaleci zastosowanie wlewów grawitacyjnych lub podaż diety za pomocą pompy żywieniowej. Wówczas pokarm podawany jest w sposób ciągły i równomierny. Zwykle lekarz w przypadku takiej metody zaleci jedną kilkugodzinną przerwę w ciągu doby od karmienia. Niezależnie jednak od metody podaży diety, należy zawsze pamiętać o odpowiednim ułożeniu pacjenta. Do karmienia zaleca się ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej, półsiedzącej lub półleżącej z uniesioną górną częścią ciała o około 30-40 stopni. To umożliwia swobodne, grawitacyjne przesuwanie diety i spływanie jej do żołądka lub jelita. Współczesne dostępy żywieniowe, czyli zgłębniki do karmienia, wykonane są z elastycznego, wygodnego i dobrze tolerowanego materiału. Zwykle takim materiałem jest silikon lub poliuretan. Dla zapewnienia komfortu pacjentowi dostępy są dość cienkie. Ich wielkość podaje się w jednostkach miary typu French. Najczęściej używa się skrótu FR, ale spotykamy się również ze skrótem CH, który pochodzi od nazwiska wynalazcy. W żywieniu dojelitowym stosuje się zwykle rozmiar między 8 a 14 French w przypadku zgłębników nosowo-żołądkowych lub zgłębników nosowo-jelitowych, między 12 a 20 French w przypadku gastrostomii oraz między 8 a 10 French w przypadku jejunostomii. Biorąc pod uwagę małą średnicę zgłębników, w celu wyeliminowania ryzyka zatkania się zgłębnika, każdorazowo przed podażą i po podaży diety należy je przepłukać wodą. U pacjentów dorosłych karmionych do żołądka zwykle wystarczy woda przygotowana lub woda mineralna o temperaturze pokojowej w niewielkiej objętości między 30 a 50 ml. W przypadku dzieci rodzaj płynu i jego objętość ustalana jest indywidualnie przez lekarza prowadzącego. U pacjentów żywionych do jelita z pominięciem żołądka należy stosować płyny jałowe, tzw. płyny infuzyjne. Są to płyny zwane potocznie kroplówkami. W przypadku karmienia dietą przemysłową należy pamiętać o właściwej temperaturze diety. Dieta powinna być podawana w temperaturze pokojowej. Niezależnie od poradni żywieniowej, do której zgłosi się pacjent, każdy zespół żywieniowy przeprowadza z pacjentem i jego opiekunami szczegółowe szkolenie oraz instruktaż i udziela na takim szkoleniu wszelkich wskazówek i niezbędnych informacji dostosowanych do potrzeb danego pacjenta.